Hmm. Moja historia powrotu do Polski jest bardzo skomplikowana. Pierwszy raz wróciłam po 10 latach, w 2012 roku, z nadzieją na to, że będę mogła się tutaj zadomowić i stworzyć takie swoją małą oazę. Ale niestety było mi bardzo trudno i nie mogłam się przyzwyczaić do życia w Polsce. I wyjechałam w 2013 roku i żyłam między Polską a Anglią przez praktycznie 8 miesięcy. I to było dla mnie idealne rozwiązanie, bo miałam trochę Polski i trochę Wielkiej Brytanii. Ale los za mnie zadecydował i w 2014 roku dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Był to dla mnie szok mojego życia i duży szok i takie zastanowienie się, i co teraz będzie, i jak się odnajdę w Polsce, czy się przeniosę do Wielkiej Brytanii. Tata naszego synka mieszkał w Polsce, jego powrót do Wielkiej Brytanii byłby niemożliwy z uwagi na jego zobowiązania zawodowe i to było naprawdę tak skomplikowane, że ogarnęło mnie przerażenie. Przerażenie, że będę musiała zostawić moje życie, które budowałam tak ciężko przez tyle lat w Wielkiej Brytanii. O, widziałaś kotka, tak? Tak. O. A pieska? Tak. Też widziałaś? Została na spacerze? Tak jak opowiadałam już w 2014 decyzja o powrocie do Polski zapadła. Związane to było z faktem, że zaszłam w ciążę, że pragmatycznie i emocjonalnie wybór powrotu wydawał się taki naturalny, ponieważ mój partner mieszkał w Polsce, pracował, jego powrót do Wielkiej Brytanii byłby niemożliwy albo bardzo trudny. I wychowywanie dziecka samej w Wielkiej Brytanii po prostu było, jak to się mówi, kompletnie poza jakimkolwiek rozwiązaniem. Więc wylądowałam w 2014 roku w sierpniu z wszystkimi moimi walizkami, będąc już w ciąży, bo wtedy właśnie pojechałam do Wielkiej Brytanii, żeby wszystko przywieźć. I pamiętam, że jak wsiadałam do samolotu Wizz Air, to była strasznie deszczowa pogoda i pomyślałam sobie, że Londyn płacze. I ja też płaczę wtedy. Było mi trudno bardzo, bo wiedziałam, że porzucam coś tak istotnego dla mnie i takie piękne lata, trudne bardzo lata, ale piękne i jakby część mojej tożsamości tam zbudowałam, bardzo ważną część. Wylądowałam na lotnisku w Warszawie i wiedziałam, że moje życie teraz zaczyna się w Polsce. I adaptacja do polskiej rzeczywistości była dla mnie ogromnym wyzwaniem. To było tak trudne, że aż myśląc o tym teraz, aż czuję właśnie takie duże napięcie. Takie śmieszne, malutkie rzeczy mi zaczęły przeszkadzać tutaj. Zaczęło mi przeszkadzać taki brak właśnie uprzejmości od ludzi. Drobna rzecz, takie coś jak deptanie mi nóg w tramwaju i nie mówienie przepraszam, jak popychanie mnie, szturchanie, przepychanie i nie mówienie przepraszam. To, co w Londynie jest naturalne. Ludzie przy najmniejszym dotyku mówią sorry. To, że taki brak uprzejmości, to, że kierowca nie miał na grzecznie zadane pytanie odburknął, mając w buzi kanapkę, to, że pani w sklepie była zniecierpliwiona, jeżeli się prosiło ją o jakąś tam poradę, czy zadało się jej pytanie. W urzędach, to, że ludzie nie odpowiadają na maile, co jest dla mnie w ogóle niesamowite, to jest przerażające po prostu. To były drobne rzeczy, które zaczęły po prostu być jak takie upierdliwe rzeczy, które doprowadzały mnie do szału. Ja zadawałam sobie pytanie, Boże, co ja tutaj robię? To mówię, co ja tutaj robię? Mówię, co to za kraj? Co to za sposób życia?
Bardzo, bardzo mi doskwierało brak tej wielokulturowości, którą doświadczyłam w Wielkiej Brytanii. Zasmucało mnie to, że część ludzi jest taka zamknięta. Nie wszyscy oczywiście, ale część ludzi jest zamknięta na wielokulturowość, na to, że jest wiele religii, wiele sposobów myślenia, że nie ma jednej prawdy, tylko jest milion prawd i każdy ma swoje życie i swoją historię i to wszystko gdzieś tam naprawdę stało się taką rzeczą, która mi przeszkadzała, bardzo mi przeszkadzała i mimo to, że wiele zyskałam poprzez to, że wróciłam do mojego partnera, że oczekiwałam dziecka, że miałam przyjaciół, wsparcie, taką intymność też relacji z innymi ludźmi, było wiele rzeczy, które dla mnie były trudne, takie urzędnicze różne rzeczy. To, że dokumenty są papierowe, że pewnych rzeczy przez internet nie można było załatwić. No po prostu milion drobnych rzeczy, które zaczęły, takich codziennych, małych rzeczy, które utrudniały to życie. Więc ta adaptacja była i ta adaptacja w dalszym ciągu jest, bo jakby Wielka Brytania jest dla mnie drugą ojczyzną. Język angielski jest jakby drugim językiem dla mnie. Ja nie rozróżniam. Ja mówię, często z moim dzieckiem rozmawiam w dwóch językach. Ja śnię po angielsku, mi się łatwiej mówi po angielsku. Ja w dalszym ciągu pracuję w tym języku, więc jakby to też, to jest dla mnie też takie naturalne. I, i to, i wydaje mi się, że ta podróż moja adaptacji, przyzwyczajania się do Polski trwa, że ja odkrywam tu piękne rzeczy, ale też widzę trudność i takie pewne traumy tego kraju. Jestem też krytyczna do tego, co tam miałam, więc staram się mieć takie zbalansowane spojrzenie, ale tęsknię za Wielką Brytanią, tęsknię za możliwością wypicia kawy na Canary Wharf, tęsknię za hałasem metra londyńskiego, za tym, że mogę zobaczyć w jednym wagonie 5-10 kultur. Za tym tęsknię. I ta moja podróż się nie skończyła i ona trwa i trwa i tak naprawdę chyba nie chcę, żeby się skończyła.